Ktoś tu spiłował mydełko, ale jaja. Źle, dlatego tutaj był problem z tym bębnem. Jest to taka trochę niewiadoma, bo w pierwszym momencie chciałem wymienić samą rurkę bębna, ale to mi nic nie da. Bęben w kserokopiarce należy wymieniać w komplecie, czyli nie to, ale całość, wszystko to, co jest tutaj w module. Wałek ładujący, wałek czyszczący, listwa czyszcząca, szczotka, mydełko nawilżające, to wszystko będę wymieniał. Wszystkie graty z tego unitu muszą zostać wymienione na nowe, inaczej to w ogóle nie ma sensu się do tego zabierać. Więc skoro klient mówi, że ma złe wydruki, to dla mnie jest oczywiste, że w tym module wymienię mu wszystkie części. Zdzwoniliśmy się i klient powiedział, że ok, akceptuję tą formę, nie chcę całego modułu nowego, bezkoszmarnie drogi, robimy regenerację. Więc zobaczycie, jak zainstalować poprawnie wszystkie rzeczy w tym unicie, żeby to było dobrze. Potrzebny nam będzie worek części. One już są. No, jeżeli pominiemy cokolwiek z tych elementów, to regeneracja może się nie udać, więc polecam jednak robić wszystko. Bęben, listwa uszczelniająca, nawilżająca, uszczelki, to wszystko musi być wymienione. Ja to zaraz otworzę i zobaczycie, o co tu chodzi. Otwieramy. Tak to wygląda. Dwie listwy czyszczące, dwa wałki czyszczące, wałek ładujący, element nawilżający, bębenek i dwie uszczelki. Bęben mamy w kolorze w takim samym jak oryginał, więc super ekstra. Będzie udawał oryginalny, chociaż nim nie jest. Kserokopiarka będzie chodziła prawidłowo, jeżeli wymienicie wszystkie te części. Jeżeli wpadniesz na pomysł, że wymienisz tylko bęben, bo on się zużył, i tylko listwę czyszczącą, to proszę Cię, nie pisz potem: ej Tomek, dlaczego to nie działa, bo to nie będzie działało. Tu trzeba wymienić wszystkie te graty i wtedy modulik jest ok. Dobra, zaczynamy wymianę po kolei wszystkich części. Nie będę tego tłumaczył, bo tu nie ma co tłumaczyć. Będzie to wszystko po prostu pokazane. Co to jest? Zobaczcie. Co to jest w ogóle? To jest źle. Dlatego tutaj był problem z tym bębnem.
bo on chyba nie zrobił jeszcze tak dużo. Oho, zobaczcie, ktoś tu spiłował mydełko, ale jaja. Jo, co to jest? Mydło tak się nie zużywa. Ktoś spiłował mydło. Bardzo źle, bardzo źle. I ktoś wygiął sprężynkę łączącą, robiąc jakiś taki dziwny patent. Wow. No, pozdrawiam tego serwisanta, bo to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Będę musiał to poprawić. Ząbki będę przekładał, sprężyny muszę przełożyć, ale łącznik się do niczego nie nadaje. Kurde, ale numer. No dobra, zobaczymy, co jeszcze znajdę.
sposób zakończyłem naprawę modułu bębna do kserokopiarki Ilkoch MPC 3003 3004. To jest właściwie wszystko to samo. Moduł po regeneracji wygląda w ten sposób. Mam wymienione wszystkie części. Jeżeli macie problem z takimi bębnami, piszcie, może coś da się zrobić. Możecie taki bęben przysłać do mnie. Może uda się go naprawić. Kosztowności są niewielkie, ale wiecie, że zrobi to ktoś, kto ma o tym pojęcie. W tym module znalazłem dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest mydełko nawilżające, które ktoś przyciął. Ja nie wiem, kto miał taki pomysł, ktoś wziął nóż i to mydło poprzycinał. Zobaczcie z bliska. Ktoś, kto naprawiał tą maszynę, być może trochę się znał, być może chciał być lepszy niż producent i zrobił też coś bardzo dziwnego ze sprężynką, która naciąga mydełko nawilżające. Nie wiem, po co ktoś wyginał tą sprężynę, bo ona ma tylko dwie pozycje, albo zakłada się za pierwszy zaczep, jest wtedy mały docisk, albo zakłada się za drugi zaczep, jest bardzo duży docisk. Nie wiem natomiast, po co ktoś zrobił coś takiego bardzo złego tej sprężynce. Czyli ktoś próbował poprawić, wykrzywił sprężynę, popsuł kserokopiarkę. Wystarczy zrobić taki jeden głupi ruch. Od następnego filmu będę już pracował na nowych narzędziach, które przysłał nasz nowy sponsor, partner narzędziowy. Taką wkrętareczką będę pracował, zobaczymy, czy ona się dobrze spisuje, czy ona jest ciężka, lekka, jakie ma sprzęgło, jaki ma akumulator. Ale zrobię o tym oddzielny film, może jakiś tam unboxing zrobimy. Zobaczycie tą markę, której nie było do tej pory na moim kanale. Pozdrawiam, dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie pomysł na kolejny jakiś film, napiszcie w komentarzu, co miałbym zrobić. Wszystko jest możliwe. Taki unit zawsze możecie przysłać. Znajdę, co się w nim zepsuło.